Siemano, witam na kanale. Dzisiaj zajmę się taką sprawą jak wymiana kilku rzeczy. Mianowicie dodam taki twór w tym miejscu, miarownik ciągu z zaworem bezpieczeństwa i dodam jeszcze jeden i to zaraz, prawda, jakby na wyjściu z pieca. No i do tego miarownik ciągu, bo tego nie miałem, jestem ciekaw jak to będzie działało. Powiedzmy jakaś grupa bezpieczeństwa dodatkowa, bo będzie odcinała, będzie odcinał dopływ powietrza, także temperatura nie powinna wzrastać w razie W. Zawór klapowy będzie na wymianę w tym miejscu. Zamiast tego zwrotnego. I trzecia rzecz, wymienię odpowietrznik, bo ten tutaj po ostatniej akcji można powiedzieć, że się stopił. Ale muszę poczekać, bo nie wszyscy znali moje plany i prawie, no nie pełny wsad, ale jeszcze trochę jest, więc trzeba będzie poczekać. Poczekam aż się wypali, spuścimy trochę wody do tego poziomu i co? Wymieniamy. Dobra, pacjent jest na miejscu. Teraz muszę po prostu rozpalić piecu i go ustawić, odpowietrzyć wszystko i zobaczymy jak się będzie zachowywał. Tak się prezentuje. Mam już kilka godzin testów za sobą. Dałem sobie też tu termometr, żeby zobaczyć jaka tu temperatura jest. No, zamyka się to ładnie, ustawione jest, tylko jest mały problem. Nie może być za łatwo. Ten trójnik mi się zapowietrza. Jakby ten stożek do niego, do tego regulatora, no zapowietrza się. Mogę go sobie odpowietrzać na szczęście tym zaworem, no ale no, nie o to chodzi. Pewnie niektórzy pomyślą, no po co taki twór? Tak czy siak musiałbym tu coś zrobić, bo tu mam kruciec na jedną drugą. Nie widziałem jakiegoś miarkownika na taką średnicę, na taki gwint i zawsze była jakaś taka, powiedzmy, przedłużka z redukcją i tak czy siak musiałbym tu coś dać. Teraz tak muszę wymyśleć, jak to odpowietrzać. Czy na serio, czy już trzeba będzie zrobić jakieś transformersa, dodać tu jeszcze jeden trójnik, tu dać odpowietrznik, tu ten regulator, a na dole ten zawór bezpieczeństwa. Jeszcze to potestuję, zobaczymy czy to było tylko, no to było 2 razy, no także nie był to przypadek. Zobaczymy czy będzie się to powtarzać, jak nie to będę musiał coś jeszcze wykombinować. Na razie tu temperatura jest 56. Tutaj też jest taka, powiedzmy, ustawiona, także na razie działa dobrze. No, witam, kolejny dzień testów. I co? Tak, zapowietrza się. Ten trójnik się tu zapowietrza, przez co miarkownik nie może nie odczytuje dobrej temperatury. Po rozpaleniu, jak na piecu już było, prawda, z 50-60 stopni, na tym trójniku było 35, więc tu była pełna moc, a tu miarkownik nie mógł sobie szczytać temperatury. Mam już na to pomysł. Stworzę takiego, powiedzmy, małego transformersa i tylko poczekam na części
Prawdopodobnie to jeszcze zaizoluję, bo nie wiem, czy może też oddaje jakoś ciepło i też się studzi, a po co? I zobaczymy. Dzisiaj zamawiam i kolejna część, jak już dostanę przesyłkę. Kolejne jeszcze spostrzeżenie. Na kotle jest 40 stopni, to już jest prawie całkowicie wypalone. A jakby ta tulejka, którą spełnia teraz rolę ten trójnik, no tutaj jest 30 stopni, czyli ona jakby zaniża temperaturę w tym stożku o 10 stopni. Taki wniosek. No nie ma tego bezpośrednio w płaszczu, ale tak jak tam komuś odpisywałem, no nie mogę go wkręcić w płaszcz, bo jakby w kotle mam gwint 1/2, a na tych miarkownikach jest 3/4, więc no muszę zrobić jakąś tulejkę. Nad tym jeszcze będę coś myślał. Witam w kolejnym dniu. Proszę bardzo. Przyszły już części. Biorę się do złożenia tego w jedną całość i dalej przetestujemy. No jest już skończony mój Transformers. Nie wiem, czy jest to zgodne z jakąś tą sztuką, czy coś, ale jak dla mnie wygląda, za sam wygląd jest plus 10 do zajebistości. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Pokrótce opis i zamysł, jakim to zrobiłem. Po prostu tak. Ten stożek mi się zapowietrzał, przez co po prostu musiałem go odpowietrzać przez ten zawór bezpieczeństwa, a teraz ma się tym zająć ten odpowietrznik. Na tej wysokości powinno go odpowietrzać, czyli prawie cały. Zobaczymy. Biorę się za rozpalanie, wyregulowanie znowu miarownika i będziemy jeszcze, zrobimy kilka dni testów albo kilka po prostu godzin i będziemy się brali za podsumowanie. Witam w kolejnym dniu testów. Dzisiaj miałem przedstawić podsumowanie takie z supli, jak tu ten miarkownik utrzymuje temperaturę, ale niestety dzisiaj cały dzień jest praktycznie brak prądu, co chwilę są przerwy i ten wykres nie będzie się nadawał do niczego. Po dłuższym użytkowaniu jestem na razie zadowolony. Miarkownik konkretnie robi robotę, cały czas utrzymuje temperaturę. Tylko jeszcze co zauważyłem, że tu ta moja klapka się czasami nie domyka i tutaj w tym miejscu zamiast tego pokrętła będę musiał zrobić taki odważnik, żeby bardziej dociskało tą klapkę. Nie za ciężki, też żeby ten miarkownik się nie mocował, ale wystarczająco ciężki, żeby domknąć tą klapkę, a mam już coś takiego. No i jest taki obciążnik. Jednak musiałem zrobić mniejszy ciężarek, bo z tym większym miarkownik nie dawał rady i nie działało to za dobrze. To już będzie ostatni dzień testów. Dodałem jeszcze takie termometry. Ten na dole to jest temperatura z miarkownika, środkowa to jest szczopucha, a górna to jest zasilanie z kotła. Spróbuję zrobić timelapsa, żeby zauważyć, jak ten miarkownik działa. Dodam to jeszcze do filmu i będę robił podsumowanie.
podsumowując, wydaje mi się, że ten miarkownik to był brakujący element w mojej układance. Ładnie utrzymuje temperaturę. Na tym wykresie możecie zauważyć, że w miarę płynnie to robi. Jeśli trzeba, otwiera klapkę i jakby dobija temperaturę. Już temperatura jest, zamyka tą klapkę, przez co paliwo nie wypala się tak szybko. I można powiedzieć, że teraz mój kocioł jest takim drugim buforem, bo też trzyma ciepło i jeśli mój bufor po prostu potrzebuje uzupełnić trochę temperatury, to automatycznie jest to robione, przez co cały układ jakby dłużej pracuje i wydaje mi się, że lepiej pracuje. Co jeszcze do miarkownika, no jak już tam wspominałem wcześniej, miałem kruciec 1/2 na gwint 1/2 i przez to długo szukałem tego miarkownika i no wszystkie były tylko w taki sposób rozwiązane, że była taka tulejka z redukcją i kiedyś spotkałem się z taką opinią, że ktoś nie był zadowolony z pracy miarkownika, że to nie działa, że to w ogóle temperatury nie ustala, nie reguluje. I teraz tak sobie, jak sięgam pamięcią, wydaje mi się, że właśnie ta osoba miała tą taką właśnie tulejkę. I może to będzie jakaś wskazówka dla niektórych, że jeśli nie można wkręcić tego miarkownika w płaszcz, bezpośrednio w korpus i żeby był zanurzony w płaszczu wodnym, to problem może leżeć na tym, w tym, że ta tulejka będzie się zapowietrzać. Sam bym na to nie wpadł, jakbym nie dodał na początku termometra, który pokazywał mi, że ta temperatura była znacznie niższa niż ogólnie na piecu. No i przez to, że dałem sobie tu ten zawór bezpieczeństwa, to przekręcając go, szło powietrze. Problem rozwiązał ten dodatkowy odpowietrznik. No i wszystko, wydaje mi się, że chuchla na razie bardzo dobrze. Tak jak tu widać, w miarę płynnie sobie to utrzymuje zadaną temperaturę 60, tu powiedzmy jest to 57. No, też co zauważyłem, no, ten trójnik to jest czwórnik kątowy, był tylko dostępny żeliwny i on jakby tu w tym miejscu on w ogóle nie jest ciepły jakoś tak, nie wiem jak żeliwo reaguje, czy się mocno nagrzewa, czy słabo, ale on, no mogę go dotknąć na 50 stopni, 60 prawie, żeby sobie tak przytrzymać, no to nie jest łatwo, dlatego musiałem go tu tak w miarę nisko dać i może ten odczyt nie jest tak w 100%, no może ma tam jakąś skalę błędu. Podsumowując, robi robotę. Naprawdę paliwo jest spalane tylko wtedy, kiedy po prostu trzeba i w połączeniu z buforem też naprawdę bardzo fajnie działa. Wydaje mi się, że to był ostatni element, brakujący element układanki i teraz już tylko regulacja, ale na pewno jeszcze znajdzie się coś, co będzie można dodać tego. Na razie temat miarkownika na razie uważam za wyczerpany, więc na razie tyle. Do usłyszenia.